Na samym początku dzisiejszej konferencji przedstawię Państwu w skrócie nasz plan, więc w pierwszej części koleżanka Justyna Helcyk, długoletnia działaczka Brygady Dolnośląskiej ONR, przedstawi informacje dotyczące genezy dżihadu, jak również informacje dotyczące sytuacji kobiet w krajach islamskich oraz sytuację związaną z procesem politycznym we Wrocławiu. W dalszej części ja przedstawię korelację pomiędzy prowadzoną przez państwa Unii Europejskiej polityką multikulturalizmu, a obecnym kryzysem związanym z najazdem islamskich imigrantów na Europę, jak również z perspektywy narodowo-radykalnej wytłumaczę to zjawisko i przedstawię, jakie jest w tym wypadku stanowisko narodowych radykałów. Oddaję głos koleżance Justynie. To witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję przede wszystkim Brygadzie Małopolskiej za zaproszenie, tutaj na czele z Adamem. Powiem na początek kilka słów, które skłoniły mnie do zajęcia się tematem islamu. Mimo tego, że jako katolik wolałabym się zajmować głównie sprawami dotyczącymi naszej duchowości, jednak ze względu na to, jaka jest sytuacja w tym momencie polityczna w Europie i w związku z tym, co się dzieje na świecie, temat jest bardzo ważny i wszyscy musimy go podejmować. Na początek chciałabym wyjść od tego, jakie są naczelne problemy współczesnego mieszkańca Europy, z czego wynika cały problem z naszym podejściem do islamu. I myślę, że pierwszą sprawą, którą należy poruszyć, jest kaganiec politycznej poprawności, który wszyscy mamy założony na nasze buzie. I ta poprawność polityczna obezwładniła zarówno media, które nie informują o tym, co się dzieje w świecie islamu. Część informacji się przebija, ale nie są to informacje bardzo często oficjalne, są przez media przez długi czas ukrywane, o czym wszyscy dobrze wiemy. No i wynika to oczywiście z tego, że zagraża to interesowi elit politycznych i biznesowych na świecie. I tempo, w którym zmiany zachodzą teraz w Europie, myślę, że jest zastraszające i galopujące. I należy ten temat podejmować jak najczęściej, jak najszerzej, tego typu konferencje organizować. Na przyszłość myślę, że zapraszać również specjalistów w dziedzinie islamu, którzy swoimi doświadczeniami mogą się z nami podzielić, bo my wszyscy to obserwujemy z zewnątrz i nie wszystko, tak jak wcześniej wspomniałam, do nas dociera. Ale głównym problemem naszego podejścia do islamu jest to, że próbujemy go cały czas rozumieć wedle naszych kategorii myślenia, wedle naszej logiki, wedle systemu wartości, na którym my żeśmy wyrośli, tak jak historyczną cywilizacją dla Polski, dla Europy jest oczywiście cywilizacja łacińska, która porusza się wedle zupełnie innej etyki, wedle zupełnie innej moralności. I takim naszym okiem próbujemy też patrzeć na islam i to utrudnia nam zrozumienie całego problemu. I głównymi pojęciami, które uważam za istotne do poruszenia, są pojęcia pewnie Wam znane, taki oraz dżihadu. Zacznę może od pojęcia taki, a później przejdę do dżihadu, do genezy, do tego, jak dżihad muzułmanie uważają, że powinni prowadzić. I w islamie całym występuje pewien dualizm. I ten dualizm, właśnie to pojęcie taki, czyli kłamstwa, oszustwa, które wypływa wprost z Koranu, a można powiedzieć, że ukonstytuowało się na samym jego początku, kiedy islam podzielił się na dwa główne odłamy, szyitów oraz sunnitów, którzy prowadzili ze sobą nieustanne wojny. Kiedy szyici pozostali w mniejszości na skutek tych wojen, musieli odwoływać się, żeby przetrwać do właśnie taki na zewnątrz zachowywali obrządek sunnicki, żeby uniknąć prześladowań ze strony sunnitów. Jednak w środku wewnętrznie nadal praktykowali ten dżihad szyicki. I całe prawo, nie ma czegoś takiego w islamie jak pojęcie państwowości, pojęcie narodów, rasy. To wszystko jest w islamie zupełnie nieistotne. Istotna jest tylko wiara w Allaha i tylko prawo wypływające wprost z Koranu i z nauk Mahometa, czyli prawo szariat. Prawo państwowe nie istnieje tak naprawdę. Wszystko jest ugruntowane i wszystko jest regulowane przez Koran. Każda najmniejsza dziedzina życia muzułmanina.
I mamy w islamie pojęcia takie, zasady, które są dozwolone, czyli i takie, które są obowiązkowe dla muzułmanów, jak na przykład modlitwa, czy odbycie pielgrzymki do Mekki, czy takie, które są zakazane i kończą się prześladowaniami, jak na przykład małżeństwo muzułmanki z chrześcijaninem, co napominając o sprawach, o sytuacji kobiet w świecie muzułmańskim, przebijają się również te obrazy 50 batów dla kobiety, która wyszła za chrześcijanina. No wiadomo, czym się może skończyć 50 batów, albo ciężkim kalectwem, albo nawet śmiercią. I chodzi o to, że każda dziedzina życia bezwzględnie jest regulowana tylko i wyłącznie przez jedno prawo. Może teraz wracając do takiej źródła, kilka cytatów na początek, czyli Koran, werset 3:20. Pozwolę zacytować sobie. Niech wierni nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, zamiast wiernych. Kto czyni inaczej, ten nie będzie mieć żadnej więzi z Allahem, chyba że wy jednak strzeżecie się wobec nich, podejmując takie środki. I te środki, czyli środki ostrożności, to jest właśnie takija, czyli kłamstwo, podstęp, oszustwo. Kolejny werset, 3:28, to jest akurat interpretacja Koranu. Jeśli wy muzułmanie jesteście pod ich władzą, bojąc się o własne życie, zachowujcie się wobec nich lojalnie, w mowie, wewnętrznie żywiąc do nich nienawiść. Allah zabronił wiernym nawiązywać przyjaźni i zażyłych stosunków z niewiernymi. Za wyjątkiem niewierni mają nad nimi przewagę. W takim przypadku pozwólcie wiernym zachowywać się względem tamtych przyjaźnie. I islamski uczony Ibn Kathir w XIV wieku pisał: kiedykolwiek, ktokolwiek i gdziekolwiek boi się niewiernych, ten może chronić siebie za pomocą zewnętrznych pozorów. I Abu Darda: uśmiechajmy się do nich, podczas gdy nasze serca ich przeklinają. Al-Hasan, również towarzysz Mahometa: praktykowanie takii jest akceptowalne aż do dnia sądu. I przykłady, jak wiemy, Mahomet jest dla Mahometan, dla islamistów idealnym przykładem człowieka. To oczywiście on również w swoim życiu praktykował i dopuszczał takiję. I dwa najbardziej znane przykłady to bitwa pod Medyną, kiedy zwolennicy Mahometa toczyli bój z niewiernymi, z różnymi plemionami pogańskimi. I wtedy do obozu Mahometa przyszedł jeden z wodzów tych plemion. No i pod wpływem nauk Mahometa nawrócił się na islam, przeszedł na islam. I Mahomet polecił mu, aby wrócił do swojego obozu, użył podstępu wszelkiego, żeby skłócić tamten obóz, rozbić go i następnie doprowadzić do odwrotu tych wojsk. No i oczywiście pan nazywał się Naim bin Masud, wrócił do swojego obozu, zdezorientował i skłócił swoich pobratymców. I to była początkowa faza islamu, bo rok 627, kiedy islam tak naprawdę dopiero raczkował. To była sytuacja, która uratowała islam w jego początkowej fazie i pozwoliła mu się dalej rozprzestrzeniać. Bo jak powiedział sam Mahomet, wojna jest podstępem. Druga sytuacja, też dość ciekawa z życia też Mahometa. Jeden z jego przeciwników, poeta walczący piórem, pisał przeciwko Mahometowi, przeciwko islamowi. I Mahomet powiedział, że kto podejmie się zabicia tego człowieka, który znieważył Allaha i jego proroka. Szukał po prostu ochotnika do wymierzenia tego wyroku. Zgłosił się jeden z jego pobratymców i zapytał Mahometa, czy może w tym celu użyć podstępu, że jeżeli tak, to on chętnie się tego podejmie. No i Mahomet oczywiście na to przystał. I ochotnik udał się do tego człowieka, zdobył jego zaufanie, wyrażając się nieprzychylnie na tyle, że tamten zupełnie mu zaufał i później kolejny raz wrócił i zamordował tego nieprzychylnego islamowi człowieka.
I te cytaty, które wcześniej przytoczyłam, jak również sytuacje bezpośrednio z życia Mahometa, ponieważ islam opiera się nie tylko na Koranie, ale również na sunnie, czyli na hadisach, zbiorze przypowieści z życia Mahometa, jak i późniejszych interpretacji, pokazuje, że takija jest, można powiedzieć, jednym z głównych narzędzi prowadzenia dżihadu, ponieważ dżihad nie tak jak nam się chce wmówić, że jest to wewnętrzna walka ze sobą. No, my też jako chrześcijanie, jako katolicy prowadzimy wewnętrzną walkę do samodoskonalenia się, walczymy z naszymi przywarami, jednak dżihad taką walką jest tylko wtedy, kiedy islam nie ma przewagi, kiedy Mahometan jest na danym terenie mniej. Także tutaj dostrzegamy pierwszy raz ten dualizm, że wszystko może być, każdy czyn może być zarówno dobry, jak i zły. Może być przez islam dopuszczany, akceptowany, pochwalany, a w innym przypadku może być to czyn zły. Wszystko zależy w przypadku kłamstwa, kogo muzułmanin okłamuje. W przypadku kradzieży zależy od tego, kogo się okrada, a w przypadku morderstwa od tego, kogo muzułmanin zabije. Jak też bazuje powszechna wiedza, islam, cały świat i wszystkich ludzi dzieli tylko na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są muzułmanie, wyznawcy Allaha, no i druga kategoria to są kafirowie. Kafirowie to my wszyscy, każdy, kto nie jest muzułmaninem i kto nie oddaje całego swojego życia Allahowi. Dla nich kafirami są chrześcijanie, buddyści, poganie, ateiści, wszyscy. I z kafirami oczywiście należy walczyć. I tutaj również wykorzystują takiję zawsze, kiedy może to kłamstwo pomóc w jakikolwiek sposób albo postawić islam w właściwym, w dobrym świetle, albo zdobyć jakąś inną korzyść dla niego, umocnić go czy rozszerzyć. Teraz przejdę do samego Koranu, zadając pytanie, czy islam może być, tak jak się próbuje gdzieś to przedstawić, jednocześnie religią pokoju, jak i doktryną wojenną. I najlepiej, żeby skupić się nad tym tematem, żeby dojść do jakichś wniosków, jest analiza samego Koranu i tego, jak on powstawał i w jakich okolicznościach dane cytaty powstawały, bo Koran nie jest ułożony chronologicznie, jest ułożony według, najpierw mamy Koran mekkański, który powstawał wtedy, kiedy islam był jeszcze słaby w jego początkowej fazie, i Koran medyński, kiedy islam już przez podboje opanował późniejsze tereny i stał się religią panującą na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej, a również dotarł przecież nawet i do Azji. Że w początkowym Koranie mekkańskim mamy na przykład surę 25-52. Nie słuchaj więc kafirów i dokonuj przeciwko nim wszelkiego dżihadu przy pomocy Koranu. Czyli nie ma tutaj mowy o żadnej przemocy. Na początku Koran również dotyczył walki obronnej, czyli muzułmanie mają prawo stosować jakąkolwiek przemoc wtedy, kiedy innowiercy im zagrażają. I tutaj możemy przytoczyć surę 290. Zwalczajcie na drodze Allaha tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. I to jest oczywiście tylko na początku. Później Koran, kiedy Mahomet już wyemigrował do Medyny i urósł w siłę, wersety stały się nietolerancyjne i bardzo wojownicze. Mamy surę 9:29. Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i Jego posłaniec, dopóki nie zapłaczą dżizji własną ręką pełnej uległości. Sura 48:16. Będziecie z nimi walczyć, chyba że przyjmą islam. 9:123. O wy, którzy wierzycie, zwalczajcie tych spośród niewierzących, którzy są blisko was. Niech spotkają się z waszą surowością. I sura 5:33. Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie im się rękę i nogę na przemian ległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu doczesnym. I 8:39. Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu
i religia w całości będzie należeć do Allaha. Więc dżihad przyjmuje różne formy i wszystko zależy tylko od okoliczności. Tak jak teraz w Europie Zachodniej muzułmanie są jeszcze w mniejszości i jeszcze imamowie mówią, że dżihad to wcale nie jest walka, to wszystko zależy od interpretacji Koranu, ale to jest tylko do czasu. Widzimy, że jest coraz więcej tych krwawych sytuacji i niestety wydaje się, że nawet te wielkie tragedie, które spotykają zawsze niewinnych ludzi, bo zawsze niewinni ludzie muszą niestety płacić za błędy elit i często świadome, zbrodnicze działania. Politycy mają po prostu krew tych wszystkich ludzi niewinnych na rękach i wydaje mi się, że do momentu, kiedy w każdej chociażby niemieckiej rodzinie albo któraś kobieta, córka, żona nie zostanie zgwałcona, albo ktoś nie straci syna, męża, ojca w zamachu, do tej pory ludzie się nie obudzą, będą się bali, będą zmanipulowani, będą zastraszeni. Ale jak już to ruszy, jak już ludzie się obudzą, to wtedy sami rozliczą swoich polityków, tych, którzy państwami zarządzają, kierują i którzy wydają te decyzje, które wpłynęły na taki, a nie inny obraz Europy, jaki mamy współcześnie. Wracając do Koranu. W islamie też istnieje taka zasada, nazywana albo zasadą uchylenia, albo zasadą abrogacji, która oznacza, że te wersety Koranu, które powstały później, są lepsze, są bardziej aktualne i bardziej wskazane dla wyznawców Allaha. To znaczy, jeżeli ktoś będzie prowadził ten pokojowy dżihad, wewnętrzną walkę z różnymi swoimi słabościami, doskonalił się duchowo według islamu, to może on trafić oczywiście do islamskiego raju, ale najpierw stanie przed sądem ostatecznym. Natomiast kiedy ktoś zostanie męczennikiem i odda życie w imię Allaha, rozsadzając się w jakimś metrze i przy okazji zabijając masę niewinnych ludzi, no to trafia od razu do raju i dostaje to, co im Allah przyobiecał. I głównym problemem nas wszystkich, bo my też niestety jesteśmy w dużej mierze nieświadomi, tak naprawdę dopiero zdobywamy wiedzę na temat islamu, bo jest to religia bardzo, bardzo zamknięta i muzułmanie, posługując się ją oczywiście nie powiedzą nam wprost, jakie mają zamiary i będą nam w dużym stopniu mydlili oczy. To musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, o czym pisał już znany polski historiozof, którego wszyscy czytamy, Felix Koneczny, że synteza pomiędzy kulturami różnych cywilizacji jest możliwa, lecz między różnymi cywilizacjami żadną miarą. To, co widzimy teraz, jest zwyczajną wojną, zwyczajnym starciem pomiędzy dwoma cywilizacjami, które nie są w stanie, bazując na zupełnie innej logice, na zupełnie innej moralności, w żaden sposób się między sobą dogadać. Syntezy po prostu nie będzie i wygra ta cywilizacja, która będzie bardziej agresywna, bardziej ekspansywna, która będzie po prostu silniejsza. Bo niestety Europa odwróciła się od swoich korzeni, odwróciła się od wartości. Widzimy na przykład taki prosty przykład, który wielu z nas przychodzi pewnie do głowy, pań feministek, które nakłaniają, żeby tutaj uchodźcy tak zwani byli przyjmowani do Europy, optują za tym. Natomiast nie walczą o prawa kobiet, które są mordowane w świecie islamu, na całym świecie. Dlaczego nie pojadą tam? Dlaczego nie podejmą tego problemu? Czy to nie jest jakaś jawna hipokryzja? Także jedyną możliwością tego, żebyśmy po prostu nie zginęli pod mieczem Allaha i Mahometa, jest powrót do korzeni, czyli powrót do pojęcia zwanego radix, korzeń z łaciny, bo ten mit wielokulturowy, który został wtłoczony do europejskich głów, okazał się właśnie tylko mitem, tylko iluzją. I to, co się dzieje teraz, będzie prowadziło tylko i wyłącznie do ciągłych, postępujących konfliktów.